Cześć, ja mam na imię Tomek i witam Was na kanale Topka PC. Na pewno zastanawiacie się teraz, co na moim stole robi ta oto obudowa i takie chłodzenie. Otóż postanowiłem na razie zdradzić customowe układy chłodzenia i stworzyć na moim kanale pierwszy komputer, który w całości będzie chłodzony powietrzem. Jeśli obserwujecie mój kanał, to wiecie, że na moim kanale pojawiały się różnego rodzaju customy, które tworzę już od ponad 2 lat. Mogliście zobaczyć custom, który zbudowałem dla Mikołaja czy dla Filipa, a także ostatni bardzo skomplikowany custom, który stworzyłem dla mojego kolegi Kuby. Jak wiecie, customowe układy chłodzenia są fajne, są efektywne, ale niestety bardzo mocno podnoszą cenę całego zestawu komputerowego. Mam nadzieję, że w tym moim nowym projekcie skutecznie pomoże mi ta oto ciekawa obudowa firmy Asus model PA, czyli ProArt 602 i to dość rozpoznawalne chłodzenie firmy Noctua. Zatem już teraz zapraszam Was na pierwszy odcinek, w którym pokażę tę oto ciekawą obudowę firmy Asus. Omawianie obudowy Asus ProArt PA602 chciałbym rozpocząć od jej rozmiarów. Widzimy tutaj obudowę Mid Tower, choć niektóre źródła klasyfikują ją jako Big Tower. Przyznam szczerze, gabarytowo jest na granicy tych dwóch kategorii. Jeśli miałbym wybrać, to kilka lat temu zdecydowanie zakwalifikowałbym ją do Big Towerów. Jak widać, czasy się zmieniają i obudowy też. Wygląd obudowy może wpadać w oko wszystkim tym, których nieco mdli na widok soczystego podświetlenia RGB. Front obudowy wygląda jak element profesjonalnego sprzętu technicznego lub urządzenia przemysłowego, a nie typowej obudowy gamingowej. W różnych miejscach obudowy znajdziemy oznaczenia ProArt. To jasny sygnał, że Asus celuje tu w twórców, artystów, projektantów lub inżynierów. Ta skrzynka ma być nie tylko ładna, ale przede wszystkim funkcjonalna dla profesjonalistów. Jako że mamy do czynienia z dużą obudową, możemy włożyć do niej różne rozmiary płyt głównych, od mini DTX aż po płyty główne w formacie EATX. Obudowa obsługuje zasilacze do maksymalnej długości 190 mm i jak widzicie obsługuje także zasilacze typu Shift z bocznymi wejściami na przewody. Obudowa bardzo dobrze wypada pod kątem dostępu do wnętrza. Panel boczny ze szkła zdejmujemy szybko i bez narzędzi. Drugi panel serwisowy zwalniamy także jednym przyciskiem, podobnie jest z frontem obudowy. Choć mamy tutaj dwa przyciski, po jednym z lewej i z prawej strony. Ogólnie całość sprawia wrażenie przemyślanej konstrukcji, gdzie codzienny dostęp jest raczej prosty i szybki. Choć niecodziennie czyścimy filtry wewnątrz obudowy, to jak widzicie, aby otworzyć obudowę nie trzeba mocno szarpać się z panelami. Myślę, że to duży plus dla tej obudowy. A właśnie filtry przeciwkurzowe. Pierwszy filtr tej obudowy znajduje się za przednim panelem obudowy. Filtr jest na całej powierzchni frontu obudowy, ponieważ musi obsłużyć dwa potężne wentylatory o rozmiarze 200 mm. Drugi filtr, jak widzicie, znajduje się u spodu obudowy i mamy do niego dostęp dopiero po demontażu frontu obudowy. Następny filtr znajduje się na górze obudowy, zajmuje całą powierzchnię tzw. topu. Moim zdaniem jego demontaż jest najtrudniejszy w porównaniu z innymi filtrami, ale to tylko moja subiektywna opinia. I ogólnie myślałem, że to wszystkie filtry, ale okazuje się, że nie. Jest jeszcze jeden na szklanym boku obudowy. Został zaprojektowany z myślą o kartach graficznych montowanych pionowo. Wentylatory GPU mogą zasysać powietrze spoza obudowy, ale dzięki temu filtrowi będzie ono pozbawione kurzu. Myślę, że to świetny pomysł. Obudowa skrywa jeszcze jedną ciekawostkę. Z tyłu znajdują się kółka, które ułatwiają przemieszczanie obudowy po powierzchni np. stołu. Wystarczy unieść przód obudowy i gotowe. Dodam, że obudowa netto waży prawie 16 kg. Obudowa skrywa jeszcze jedną ciekawostkę, ale o niej opowiem za chwilę, przy okazji chłodzenia i wentylatorów. Na froncie obudowy znajdziemy przełącznik prędkości wentylatorów, gniazdo combo audio, mikrofon plus słuchawki, porty USB 2.0, 3.0 i USB-C, przycisk reset oraz blokadę przycisku power. Ciekawostką jest blokada przycisku power. Po jej aktywacji nie da się przypadkowo lub celowo wyłączyć lub włączyć komputera. Myślę, że przy okazji np. małych dzieci może to być przydatny dodatek. Na górnym panelu obudowy znajduje się także przycisk do regulacji prędkości wentylatorów. W pozycji Max uruchamia maksymalne obroty wszystkich wentylatorów podłączonych do kontrolera. W trybie auto działają one z zaprogramowaną prędkością z BIOS QFan lub oprogramowania Asus Fan Expert Armoury Crate. Jeśli chodzi o dostępne okablowanie tej obudowy, to mamy do dyspozycji przewód USB 3.0 obsługujący górny panel obudowy, tak zwany przewód F-Panel obsługujący przyciski Power, Reset górnego panelu obudowy, przewód HD Audio obsługujący port combo audio panelu obudowy, przewód USB-C obsługujący górny panel obudowy, przewód USB 2.0 obsługujący górny panel obudowy,
Obudowa posiada także przewód PWM, który łączy kontroler PWM obudowy z płytą główną. W górnej części obudowy znajdziemy przewód SATA zasilający kontroler PWM obudowy. Zaraz zobaczycie schemat połączeń kontrolera. To nie tylko zwykły kontroler PWM. Obsługuje też czujnik zabrudzenia filtra, o którym opowiem za chwilę. Jak widzicie, kontroler ma 5 kanałów PWM dla wentylatorów, a main PWM to tylko sygnał sterujący z płyty głównej. Przejdźmy teraz do części obudowy z zahartowanym szklanym panelem bocznym. PA602 to konstrukcja jednokomorowa, a to dobra wiadomość dla osób, które nie lubią szerokich obudów. Jak widzicie, obudowa posiada osłony, które profilują przebieg powietrza wewnątrz obudowy. Osłony oczywiście możemy zdemontować, a tam znajdziemy miejsce na zasilacz oraz miejsce na dyski HDD lub SSD. Wszędzie dominuje podobna kolorystyka i stylistyka, nawet w miejscach ukrytych przed wzrokiem. Teraz pokażę Wam drugi bok obudowy. Jest tu sporo miejsca na dyski HDD i SSD oraz na okablowanie. Przewody są starannie rozmieszczone i spięte oryginalnymi opaskami, które są na stałe zamocowane w obudowie. Aby zamontować np. dysk SSD 2,5 cala, mamy do dyspozycji szybkośrubki z łebkami, które można odkręcić bez użycia narzędzi. Teraz pokażę Wam wizualizację, która pokaże Wam, gdzie możemy umieścić dyski 2,5 cala w tej obudowie. Jak widzicie, mamy tutaj trochę miejsca na dyski. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ w kieszeniach dysków 3,5 cala możemy także zamontować dyski 2,5 cala. W przypadku dysków 3,5 cala miejsca jest nieco mniej. W kieszeniach zmieścimy maksymalnie 3 dyski, w mojej konfiguracji to wszystko. Niektóre obudowy mają dodatkową blachę montażową umożliwiającą instalację dysku 3,5 cala na boku obudowy, pionowo. Ciekawe rozwiązanie, choć moja obudowa takiej blachy montażowej nie posiada. Za chwilę pokażę Wam, jak łatwo i szybko można umieścić dysk 3,5 cala w kieszeniach na dyski. Mówię dyski 3,5 cala, ponieważ dyski 2,5 cala musimy przykręcić. Dysk 3,5 cala ma odpowiednią szerokość, która blokuje go w kieszeni na dyski. A to, co za chwilę zobaczycie na filmie, jest tylko wykonaną przeze mnie symulacją. W tym właśnie miejscu można zamontować dysk 3,5 cala. Mój dysk jest przyklejony taśmą dwustronną. Wracamy do frontu obudowy. Nie tylko ze względu na jego wygląd, ale też dlatego, że za nim ukryty jest czujnik zabrudzenia filtra. Jest to czujnik, który kontroluje filtr na froncie obudowy. Czujnik połączony jest z diodą na boku obudowy, która poinformuje nas, jeśli filtr będzie nadawał się do czyszczenia. Teraz nie musimy już sprawdzać, jak wygląda nasz przedni filtr. Obudowa zadba o to, by był zawsze czysty. I ten właśnie bajer jest kolejną ciekawostką tej obudowy. Przechodzimy teraz do wentylatorów tej obudowy. Budowa oryginalnie wyposażona jest w 3 wentylatory, 2 na froncie obudowy o wielkości 200 mm. Są to wentylatory sygnowane logiem ProArt. Są to wentylatory wykonane specjalnie dla tej obudowy. Jak widzicie, są niestandardowo wysokie, bo mają wysokość 38 mm. Kolejnym wentylatorem dostarczonym z obudową jest wentylator wyciągający powietrze. To konstrukcja 140 mm specjalnie zaprojektowana dla tej obudowy. Ciekawostką jest to, że ma ciekawą wysokość wynoszącą 28 mm. W dobie dużych kart graficznych ten element na pewno spodoba się osobom dbającym o złącza PCI płyt głównych oraz swoje GPU. Obudowa wyposażona jest w podpórkę dla karty graficznej, którą możemy regulować zarówno góra-dół, jak i lewo-prawo. Kolejną ciekawostką jest mechanizm umożliwiający montaż kart rozszerzeń, np. GPU, bez użycia śrubek. Wystarczy odkręcić motylek z tyłu obudowy, włożyć kartę i zamknąć panel. Dokręcenie motylka automatycznie mocuje kartę. Tutaj widzicie właśnie w ten sposób zamocowane GPU. Przy okazji ta obudowa maksymalnie pomieści GPU o długości 440 mm. Jeśli mówimy o ograniczeniach, to w obudowie zamontujemy chłodzenie powietrzne na CPU o maksymalnej wysokości 185 mm.
Obudowa obsługuje różne wielkości chłodnic na górze obudowy i niestety tylko tutaj. To duża obudowa, dlatego możemy zamontować tutaj chłodnicę o wielkości od 120 mm aż do 420 mm. Musimy jednak pamiętać, że jeśli chodzi o ograniczenia, to cały set, czyli wentylator plus chłodnica, nie może przekroczyć łącznej wysokości 64 mm. W obudowie możemy zamontować także dodatkowe wentylatory, np. na górze obudowy i zmieścimy tutaj wentylatory 120 mm lub 140 mm. Wentylator możemy także zamocować na tyle obudowy. Jest tam zamontowany wentylator o rozmiarze 140 mm, ale możemy tam zamontować także wentylator o rozmiarze 120 mm. Teraz przechodzimy do kolejnej ciekawej kwestii, a mianowicie do tak zwanego airflow. Obudowa posiada dwa potężne wentylatory 200 mm na przodzie obudowy. Wentylatory wtłaczają do obudowy dużo powietrza, które z dość dużą siłą omiata wszystko, co znajduje się w środku obudowy. Symulacja, którą widzicie, wykonana jest na maksymalnych obrotach wentylatorów. Na symulacji widać też, jaką pracę wykonują specjalnie wyprofilowane blachy ukrywające kieszenie na dyski HDD oraz zasilacz. Widać też, że z boku obudowy w tym momencie także wydostaje się powietrze. Na koniec mojego filmu pozostawiłem zawartość opakowania dołączonego do obudowy. Oprócz opasek zaciskowych, śrubek, znajdziemy tutaj blachę montażową umożliwiającą montaż karty graficznej w orientacji pionowej oraz blaszkę opisaną jako PCI Lock Cover. Jest to mechaniczna blokada kart PCI Express, która dociska GPU od góry i stabilizuje je w slocie. Ma to na celu eliminację ugięcia karty i zwiększenie bezpieczeństwa podczas pracy i transportu. Obudowę mamy mniej więcej omówioną. Mam nadzieję, że nic nas nie zaskoczy w momencie budowy komputera w tej obudowie. Zobaczymy. Natomiast ja chciałbym Was zaprosić na mój kolejny odcinek, w którym opiszę tę oto ciekawą płytę główną firmy MSI. Jeszcze nie wiem, czy wykorzystam tę płytę główną do budowy komputera w tej oto obudowie, ponieważ mam jeszcze jedną płytę główną firmy Asus. Zobaczymy, nadal się waham, natomiast już teraz chciałbym Was zaprosić na mój kolejny film, w którym zobaczycie pełny opis tej oto płyty głównej. Chciałbym Wam jeszcze bardzo podziękować za Waszą aktywność, za wszystkie lajki i subskrypcje. Dostałem od Was bardzo duży kredyt zaufania. Mam nadzieję, że Was nie rozczaruję. Zatem do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!